Hej, witam was na kanale Hajkar, z tej strony Michał i zapraszam na prezentację Lexusa LBX. Tak, dzięki uprzejmości salonu Lexusa w Katowicach miałem okazję nagrać najnowszy, a zarazem najmniejszy model w gamie Lexusa. Dzisiaj postaram się wam go jak najlepiej przedstawić, ale samo nagranie ujęć nie było takie łatwe, ponieważ ruch przez cały dzień premiery od 9 do 19 był ogromny i przerósł oczekiwania samych organizatorów. Dobra, to zacznijmy od rozszyfrowania nazwy LBX. L to oczywiście Lexus, B od Breakthrough, czyli przełom, a X to oznaczenie crossoverów, więc LBX to przełomowy crossover Lexusa. I faktycznie jest pierwszym w historii marki modelem typowo miejskim i wchodzi na rynek crossoverów segmentu B Premium, który tak naprawdę obsadzony jest tylko przez DS3 i Audi Q2. Nowością w LBX-ie jest też fakt, że zamiast typowych dla Lexusa nazw w wersji wyposażenia, jak Prestige, F-Sport czy Omotenashi, LBX ma atmosfery. Oczywiście jest to trochę inna marketingowa nazwa na to samo, ale faktycznie mają one wpływ na wygląd zewnętrzny czy wewnętrzny. Podstawowa atmosfera to po prostu LBX. Potem na tym samym poziomie wyposażenia są Elegant i Emotion, a topowe wersje nazywają się Relax i Cool. Jest też limitowana do 200 sztuk Original Edition, dostępna tylko z okazji premiery modelu. Atmosferę możemy podzielić też tak, że Elegant i Relax kierują się w stronę wyrafinowania, a Emotion oraz Cool w kierunku dynamicznym. I ma to też wpływ na kolory, ponieważ w tych wersjach dynamicznych lakiery połączone są z czarnym dachem. Sam wybór kolorów jest naprawdę duży i zróżnicowany i każdy znajdzie coś dla siebie. A moim faworytem jest chyba Sonic Cooper, w którym zresztą jest prezentowany egzemplarz. I przechodząc do stylistyki, widzimy zupełnie nowy design przodu w gamie Lexusa. Grill jest teraz wyraźnie oddzielony od maski, na której pierwszy raz pojawiło się logo, srebrną i czarną taką wypukłą listwą, a w dolnej części widzimy więcej srebrnych akcentów, no i oczywiście ten grill, który jak na rozmiar auta i tak jest ogromny, a do tego po bokach tak płynnie się kończy. Z profilu, jako że jest to atmosfera cool, widzimy czarny dach oraz lusterka, ale przełamuje to chromowana listwa nad linią okien. Typowo dla crossovera LBX ma czarne nakładki na nadkola oraz progi, ale niestety te nie są całkowicie zakrywane przez drzwi. Na koła składają się tutaj bardzo ładne, srebrno-szare felgi 18-calowe z imponującymi jak na ten segment oponami 225 na 55. Ale oczywiście felgi będą się różniły w zależności od atmosfery i tylko ta podstawowa dostaje 17. Tył już mocniej nawiązuje do większych modeli Lexusa. Widzimy naprawdę wyraźny spoiler i przede wszystkim listwę świetlną łączącą lampy, a także szeroki napis Lexus na środku klapy. W dolnej części mamy symetryczne do przodu srebrne listwy ozdobne i na szczęście brak atrap wydechu, który, ten prawdziwy, chowa się pod spodem. A tak prezentują się światła, które są wszystkie wykonane w technologii LED. A do tego dla topowych atmosfer w pakiecie premium reflektory są adaptacyjne w technologii AHS, więc wycinają poszczególne wiązki świateł drogowych, aby nie oślepiać innych kierowców. Wymiarami LBX wpasowuje się idealnie w segment B crossoverów z długością nadwozia 419 cm, szerokością 183 cm i wysokością 155 cm. Rozstaw osi to 258 cm, a Lexus nie podaje jeszcze masy własnej czy prześwitu. Takie wymiary przekładają się na bagażnik o pojemności 332 litrów, no chyba że wybierzemy napęd e-4, to wtedy zostaje nam zaledwie 247 litrów. Chociaż muszę przyznać, że wygląda on na większy, ma foremne kształty i powinien być całkiem ustawny. Jest bardzo ładnie wykończony,
ale nie znalazłem żadnych haczyków, tylko wejście 12V. Próg wyładunkowy jest tutaj ogromny, a pod podłogą widzimy organizer i na pewno nie wejdzie tutaj półka. I jak widzieliście, nawet w tym segmencie mamy trochę luksusu w postaci elektrycznej klapy. Ale czy znajdziemy go też na kanapie? Tylne drzwi otwierają się dosyć wąsko i wchodzenie tutaj nie należy do najłatwiejszych. Przy wzroście 1,72 m, siedząc sam za sobą, przed kolanami mam zaledwie 4 palce wolnej przestrzeni. Pod fotelem opuszczonym maksymalnie jest wystarczająco miejsca na stopy, a nad głową również 4 palce wolnego miejsca. Kanapa jest całkiem dobrze wyprofilowana i zaskakująco wygodna, ponieważ tyłkiem tak mocno w nią wpadamy i siedzisko dobrze podpiera uda. A jedyną uwagę mam do zbyt pionowego oparcia. Poza tym widzimy wejścia Isofix. Zagłówki regulują się w takim stopniu i niestety brak środkowego podłokietnika. Tylne drzwi wyglądają świetnie, ale od góry mamy twardy plastik, co okej, jest w pełni zrozumiałe w tym segmencie, tylko szkoda, że fragmenty pięknie obszyte, w tym przypadku zamszem, nie mają pianki, ponieważ w dotyku są milusie, ale również twarde. Kieszenie są małe, tył fotela jest miękki, ale nie mamy gazetowników, a na środku brak nawiewów i 2 wejścia USB-C. Przechodząc do przodu jest jeszcze lepiej. Na wzór większych modeli Lexusa, LBX dostał też elektryczne klamki, które otwieramy leciutko tym przyciskiem od wewnętrznej strony, a w środku po prostu naciskamy klamkę, co jest zaskakująco wygodne i intuicyjne. W dodatku, jak na segment B, drzwi zamykają się niezwykle solidnie, tylne również, i dźwięk jest bardzo premium. Ale wracając, pozycja za kierownicą jest wyższa, jak to w crossoverach, a w topowych atmosferach fotel kierowcy regulowany jest elektrycznie w 8 kierunkach z regulacją odcinka lędźwiowego w jednej płaszczyźnie i pamięcią ustawień, a fotel pasażera zawsze regulowany jest manualnie w 6 kierunkach. Oparcie wyprofilowane jest naprawdę dobrze, siedzisko już trochę słabiej i tak na pierwszy kontakt fotele wydają się bardzo wygodne. W wersji Cool mamy połączenie zamszu z, uwaga, skórą naturalną i przeszyciami w kolorze miedziowym, ale jak możecie podejrzewać, to tutaj atmosfery mają największy wpływ. Liczba tapicerek z różnych materiałów, od tkaniny wegańskiej przez skórę syntetyczną, zamsz aż po skórę półanilinową, dostępną jak na razie tylko we flagowej limuzynie LS i sportowym coupé LC robi wrażenie. A do tego różne kolory wnętrza, które jak na razie nie wszystkie są dostępne, tworzą ogromne możliwości personalizacji, która w przyszłości będzie rozbudowana o możliwość wyboru koloru pasów, a także przeszyć. Jedynie w atmosferze LBX fotele wyglądają trochę biednie, jeśli porównamy je z tymi w pozostałych wersjach. Deska rozdzielcza to też zupełnie nowy projekt w gamie Lexusa. Design jest bardzo elegancki i taki czysty, a ekran jest ładnie wkomponowany w kokpit. Za to kierownica jest praktycznie żywcem wzięta z większych modeli i może być obszyta skórą ekologiczną albo naturalną w bogatszych wersjach. Bardzo dobrze trzyma się ją w dłoniach i jest niesamowicie miękka. Mamy też kilka przycisków fizycznych i dotykowych, łopatki, których nigdy nie użyjecie, a także kamerkę, która monitoruje uwagę kierowcy. Dużą nowością są także zegary cyfrowe, które tym bardziej zaskakują, że w NX-ie i RX-ie mamy dosyć skromny ekran za kierownicą. A tutaj widzimy ekran o przekątnej 12,3 cala, który jest chyba identyczny jak w nowych Toyotach. Mówię chyba, bo naprawdę nie miałem czasu się nim pobawić. Możemy zmienić ich cały wygląd, a także wybrać, co wyświetla się nam po lewej stronie, na środku, a także po prawej. Ale jeśli chcecie je lepiej poznać, to zapraszam do mojego testu Corolli Cross. W skład pakietu Advanced wchodzi wyświetlacz head-up, który jest mega rozbudowany,
ale przy pierwszym kontakcie może być skomplikowane, bo wszystko obsługujemy za pomocą tych dotykowych paneli po obu stronach kierownicy, które na bieżąco zmieniają swoje funkcje. Żeby wydać o tym jakąkolwiek opinię, to musiałbym to po prostu przetestować podczas jazdy. W centrum kokpitu widzimy ekran głównych multimediów o przekątnej niecałych 10 cali i takim mocno kwadratowym kształcie. System jest dokładnie taki sam jak w nowych Lexusach czy Toyotach i wygląda o wiele nowocześniej od poprzedniego. Jest niezbyt rozbudowany, ale co za tym idzie prosty w użytkowaniu, a do tego ma programowalne skróty. Obsługuje oczywiście Apple CarPlay bezprzewodowo, ale Android Auto już tylko po kablu. W jego dolnej części widzimy część sterowania klimatyzacją, ale te najważniejsze, jak regulacja temperatury, pozostały fizyczne. A pod spodem mamy jeszcze kilka przycisków i wejścia USB-C. Co do audio, to w znacznej większości egzemplarzy spotkacie pewnie podstawowy zestaw z 6 głośnikami, bo obecny tutaj Mark Levinson z 13 głośnikami dostępny jest tylko w pakiecie premium w topowych atmosferach, zresztą tak samo jak kamery 360 stopni. Na konsoli centralnej widzimy gałkę skrzyni biegów wyjętą z droższych modeli, nawet z trybem Sport, a obok niej kilka przycisków włącznie z auto holdem. Nad lewym kolanem widzimy kolejne przyciski funkcyjne, tak samo jak na podsufitce z dotykowymi lampkami. LBX jest wykończony naprawdę świetnie. Cała góra deski rozdzielczej wykonana z mega miękkiego tworzywa, poniżej mnóstwo, w tym przypadku zamszu z przeszyciem, które pięknie łączy się z drzwiami. Tak samo jak ta ozdobna listwa. Całe boczki konsoli centralnej również obszyte zamszem z delikatną ilością pianki pod spodem, a na górze ładne tworzywo. Podłokietnik również ładnie wygląda, ale mógłby być bardziej miękki. Drzwi utrzymują poziom z lekko uginającym się tworzywem na górze, a niżej mnóstwo zamszu na wysokości łokcia i na całym podłokietniku, który ze wszystkich jest najbardziej miękki. I brawa dla Lexusa za praktycznie brak piano black, które jest tylko w 2 miejscach. Schowki jak na segment B wydają się poprawne, chociaż dziwnie wyglądają te uchwyty na kubki. A teraz w końcu drugi aspekt, dlaczego LBX jest tak przełomowy dla Lexusa. Otóż jest pierwszym modelem w gamie z 5. generacją hybrydy i pierwszym w całym koncernie Toyoty z 5. generacją tej najmniejszej hybrydy, którą możecie znać choćby z Yarisa. Bazuje ona na tym samym trzycylindrowym silniku 1.5, który w połączeniu z motorem elektrycznym generuje już nie 116, a 136 koni mechanicznych. Taki wzrost mocy wiąże się ze zmianami w całym układzie hybrydowym, włącznie z jednostką sterującą i baterią, a większość komponentów jest mniejsza i lżejsza. Dostępna jest też wersja i4, która korzysta z dodatkowego silnika elektrycznego na tylnej osi, zapewniającego wsparcie w trudniejszych warunkach. Ale nie ma on większego wpływu na osiągi, tym bardziej, że moc systemowa pozostaje taka sama. Porozmawiajmy teraz o cenach. Cennik standardowy zaczyna się od 150 tysięcy złotych za podstawową atmosferę LBX. Wejście na ten drugi poziom wyposażenia to dopłata 18 tysięcy złotych i dodatkowych 4 tysięcy za atmosferę dynamiczną. I na tym poziomie dopłata do napędu i4 to aż 22 tysiące złotych. Aby wejść na najwyższy poziom wyposażenia, zależnie od tego, czy utrzymujemy się w atmosferze wyrafinowanej czy dynamicznej, musimy dopłacić 21 tysięcy złotych.
czyli ponownie dynamiczna, jest droższa o 4000 i teraz dopłata do e4 to 10 000. Jednak z okazji premiery modelu do końca sierpnia 2023 roku Lexus oferuje naprawdę duże rabaty, aby napędzić sprzedaż. I tak, najbardziej optymalnym rozwiązaniem wydaje się być atmosfera Elegant z pakietem Tech, którą możemy mieć za 161 000 złotych, lub Relax za dodatkowe 11 000, tylko wtedy aż prosi się o dołożenie pakietu Premium za 5 000, ale to znowu zbliży nas już do Original Edition, która ma wszystko oprócz audio Mark Levinson. Trudna decyzja. Więc no jest drogo, tylko tak naprawdę w tym segmencie DS3 będzie w podobnej cenie, tak samo jak Audi Q2, gdy je odpowiednio doposażymy. Dla mnie najważniejsze jest to, jak ten samochód jeździ, bo jeśli chodzi o wygląd i wykończenie w środku, to nie ma żadnych podstaw, aby nazwać go Yarisem Cross ze znaczkiem Lexusa. A jeśli podczas jazdy potwierdzi to głównie wyciszeniem, którego w Yarisie praktycznie nie ma, to może być to wielki sukces Lexusa. Tym bardziej widząc na własne oczy, ile osób przyszło na jego premierę i jakie wzbudził zainteresowanie w Katowicach. Także dzięki za oglądanie. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, a także łapki w górę dla nakarmienia algorytmu. I widzimy się w sekcji komentarzy. Bye!